Cześć, cześć z Bursztynka. Ustabilizowała się pogoda, przynajmniej na dziś. Na dziś jest normalna temperatura, tak się zastanawiam. Mówię, coś się ten spawik rusza, ale dobra. To co? Rzucamy na 30, o więcej, 50? Nie, to za daleko. Jakieś 45-50%. Łowię na 8 metrów klips. Rzucam zanętę w tej chwili, taką normalną zanętę, która jest wbudowana w grze na karpia. To będzie taki test trochę tej zanęty. To jedna sprawa. Czyli czy da się coś tu połowić na to? Jest faktycznie jakieś branie na tym spławiku. Zestawy są na małże ustawione. Ten jeden jest tutaj na samą kukurydzę. Haczek piątkę mam zostawioną. Tu mam chyba też kukurydzę, haczek ósemkę. Zobaczymy, jak te haczyki z miedzianego się sprawują. I to też widzieliście małże, tam coś podnosi. Z tym, że ja już widziałem, że muszę wziąć, ustawić inny grunt do tego spławika, bo nie pamiętam, jaka jest głębokość. Dobra, spróbujemy, dobra. Nie zaciąłem tego, zobaczymy, czy spłoszyłem tą rybę, czy nie. Ale w każdym razie tu mam haczyk czwórkę, przypon taki. Te wędki z wytrzymałością 21,8 i no i co? Zobaczymy na ten pieprz małże, pelet 14, czy coś się da porobić, no bo wiadomo, nie możemy założyć kukurydzy na spławiku. Chwilę połowię w ten sposób. Może założę jeszcze kulkę jakąś, albo zrobię miks kulka pelet. To odnośnie spławika, a na gruntach to całkiem możliwe, żebym założył. No zobaczymy, jak będzie brało na tym spławiku. Taki test, bo jak będzie skutecznie coś brało, to bym też założył tutaj jakąś kulkę, zrobiłbym klasyczny włos normalny, a jeszcze miałem zobaczyć, jaka jest głębokość, po to ten marker stoi. Tak głęboko się zrobiło? Jestem zdziwiony, bo chwilę temu ja trzymałem ten marker i wydaje mi się, że pokazało równo 2 metry. O, patrzcie. Teraz jak stoi, to się inaczej zachowuje zupełnie. 1,75 nawet jak przybliżyłem go. Czyli czym dalej w tamtą stronę jakoś się tak przesuwa, to nawet do 2,5 metra. To muszę dać głębiej. Czy ja pokazywałem mapę? Jak ktoś jeszcze nie zauważył, to jesteśmy tutaj na oczku. Dawno nie łowiłem w tym miejscu. B5 40 132. No co, postoję, zobaczymy. Co się uda tutaj wyłowić. Ostatnio sprawdzałem, ale to z tydzień już minęło. Parę podejść miałem właśnie do tego łowiska, ale cały czas była podwyższona albo obniżona. Raczej podwyższona. I tak nie bardzo mi się chciało tu przychodzić. Mówię, a znowu będzie zmiana pogody. Później jak już widziałem, że jest normalna, to nagle później widzę, że będzie podwyższona. Też wolę nie nagrywać, bo jak mam nagrywać w takich warunkach, no to słabo, nie? Bo przyjdziecie, pogoda się zmieni, ryby nie będą brały. Bo tak bywa często. A ja co? Sprawdzam, testuję, zobaczymy. Zobaczymy, czy da się coś złowić tutaj i czy da się złowić zanętą zwykłą karpiową. Fajnie by było. Także co? Czekam na jakieś brania. No to będzie chyba w końcu pierwsza ryba powyżej 3 kg. Generalnie to widzicie, a stoję 5 kg. I te haczyki według mnie oddają, tylko właśnie cały problem polega na tym, że takie ryby oddają jak oddają i zobaczymy, co będzie z większymi hakami, bo o, tam był karaś, była przerwa, się zastanawiałem, co jest nie tak i nagle zaczęły teraz brać, ale widzicie, jakie tam były, nie? Takiej wielkości ryby, ta pewnie jest taka sama, bo chciałem powiedzieć, że albo karaś, no ale rozmiar karasiowy. Dobra, czyli tutaj robimy to samo, nawet większy. I zobaczymy, co się będzie działo, jak dam większy haczyk. Bo aktywne to jest. No trochę problem polega, albo wynika bardziej z tego, że no dałem tą zanętę zwykłą, nie? Karpiową, nie jakąś tam. Na spławiku zacząłem kombinować i eksperymentuję z różnymi przynętami. Zobaczymy, czy tam coś się wydarzy innego, ale o.
większy haczyk, dalej mała ryba. Więc albo nie trafiam w punkt, w prawo, lewo, albo za blisko, za daleko. Nie wiem, to się z reguły celowało w tym kierunku. Czasem się tak na wprost łowiło. Trudno powiedzieć. Jestem ciekaw, jak inni tutaj coś są na tym spocie, bo na czacie to wyskakują tylko same takie wymiarowe sztuki. To jest jakieś fajne branie i w tej chwili ja mam tu czerwonego kryla. Już testowałem kokos. Kokos testowałem i nie wiem, czy był jakiś karaś, czy mały karp. Coś tu było, no ale to niegodnego pokazania. Udało się podciąć na zasadzie podcinania. O, amurek. Udało się podciąć tego amura na zasadzie podcinania leszczy. 3,5 kg amurek na 8 czerwonego kryla pelet. Może chwilę pozostawię. Może bym coś mógł testować z krylem na gruncie. O tyle dobrego jest z tą zanętą, że ona nie jest taka dedykowana pod konkretny smak, tylko teoretycznie pod karpie. Więc no jak tu będzie działać, to pod wszystkie ryby, a nie i pod wszystkie smaki przynęty, nie tylko pod ten konkretny. Teraz pytanie, co jest tym konkretnym smakiem przynęty w tej chwili tutaj? Trudno mi powiedzieć, masa takich małych karpi, zwiększenie wiździe haczyka nie robi selekcji. Tempo niby mam dobre, ale to nie jest to, co bym chciał łowić. Mimo, że w sumie łowię na 2 kg. Jest tu jakieś fajne branie konkretne. Zobaczymy, co to się dzieje. Trochę zmniejszyłem jeszcze grunt. Miałem 2 metry, teraz mam chyba 187 cm. I zobaczymy, czy uda mi się zaciąć. Wyłożył się ten spławik. Dobra, próbujemy. I się udało. Karp lustrzany chyba to był. Kolejny mały. Ja tym razem zmieniłem przynętę na pieprz małże z powrotem. No i mam branie. Teraz tak. Jeszcze przetestujemy sobie kuleczkę. Damy te małże rozpuszczalne. Myślę 15. Chociaż z tych mniejszych przynęt jeszcze jest 14 nierozpuszczalna. Ale dobra, zobaczymy. Na początku z tą. I ciekawe, co tu jest jeszcze. Kolejne małe rybki. No, kolejny amurek. Dlatego tyle szarpał. Te amury zawsze tak szarpią. Nie mogą się zdecydować. Tutaj co siedzi? A, taki wesoły jestem. Mati wesoły Romek, nie? Dobra. Kolejny amur. Kolejny amur na małże. No, ten to jest konkretny. No, jak takie by brały amury, to byłoby fajnie. Byłoby całkiem fajnie. One wynik na pewno by poprawiły. Czyli ilościowo się zgadza. Jak ktoś chciałby sobie procenty wbijać, to spot jest dobry, ale pod gotówkę to myślę, że będzie średnio. Dobra, słuchajcie teraz. Ja chyba znalazłem przynętę. I teraz od razu golec taki piękny. Ile on ma? Tak z 8? Z 8 kg? 6,5 tylko. No dobrze. Ale chwilę temu, po tym jak wpadłem na pomysł, żeby zmienić przynętę na tym zestawie, dostałem takiego lustrzenia 5,7. Aż tak skrajnie, żeby ryby brały na przynętę daną w dobrej ilości, ale nie takie jak chcemy wielkościowo, to dawno w sumie nie miałem. Bo zdarzało się, że spot oddawał. Kiedyś tak było, ale nie ostatnio. Że jak się nie do końca trafiło z przynętą, to w ogóle potrafił spot kompletnie nie oddawać. Szczególnie na miedzianym. A tutaj to dawno tego nie widziałem. Także już ja mrugnąłem tym, co ja założyłem, nie? Założyłem czarną porzeczkę. Czarną porzeczkę. I ta czarna porzeczka, o ile się potwierdzi, to będę musiał wam wrzucić na sam początek filmu. Także nie bądźcie zdziwieni, dlaczego to się tam pojawia. Także początek był łowiony na
małże, a teraz zobaczymy sobie test czarne porzeczki, bo skoro te dwie wpadły pod rząd, no dosłownie wyciągnąłem rybę, rzuciłem, już od razu było branie i tu wtedy, w tym momencie zamieniałem tamte zestawy i wtedy mówię, pokażę wam co to będzie, bo widzę kij wygięty, zupełnie inne działanie, inne branie. Dobra, to zobaczymy, co teraz się będzie działo. Bym musiał użyć znowu tej zanęty, porzucać z ręki zwykłej karpiowej, ale to no rzucę tyle, ile tam było. Ja tu widzę kolejnego golca płynącego w moją stronę. Wam powiem, póki co, no chyba, że ten okres, no ładne, prawie 8-kilogramowe, chyba, że ten okres między północą a tą właśnie czwartą jest taki pusty, bo no słabiutko, słabiutko. To jest kolejny lin, już lina miałem chwilę temu. I tu teraz widzicie takiego jakiegoś tam, o, jakiś taki pospolity był, ale tak, to w sumie przerwa. Większe ryby, inne ryby są tutaj na tą porzeczkę, ale zdecydowanie mniej brań było. Teraz pytanie, że to jest kwestia właśnie pory. Zobaczymy, czy coś się ruszy bardziej teraz tak właśnie od tej 5, 6 rano. No, zobaczymy, co to będzie za ryba. Nie jest to rekord. Chwilę temu ktoś tu wyciągnął sobie trofkę karpia pospolitego, jak dobrze widziałem. Tak, trofkę karpia pospolitego, a tu zobaczcie, że trzeci raz na tym zestawie ja wyciągam golca na tę porzeczkę ciemną, tylko mam 1-0, 1-0. Ja nie wiem, czy ja na tym zestawie nie mam 9 metrów klipsa. Taka ciekawostka. Druga sprawa, jest jakieś branie pierwsze po zmianie. Sobie pisałem z Nowikiem, się pytałem, na co on łowi. Nowik mówi, że łowi tutaj sobie na małże. A tak mi natchnął, mówię, coś innego napisał. I wpadłem, czemu by ziemniaka nie założyć? Także zobaczymy, czy jakieś brania będą. Was niby jakieś branie było. O, wędkę odkładam, jest branie. No, zobaczymy, co to będzie brało na ziemniaka tutaj. Mogę potestować jakie rzeczy różne dziwne. Ziemniaki czasem karpie oddawały. Albo jeszcze jakieś ciasto można byłoby spróbować założyć. Jakie konkretne branie. Jednak ziemniak rządzi, nie? A propos tego, co tam brało na tym zestawie z maliną, malinę chyba miałem założone, to no to się bawił. Za chwilę wrócił mały amurek, niecały kilogram chyba miał, coś koło tego. A tutaj mamy fajnego karpia na spławik. Czemu one zawsze tak walczą? No ale fajna rybka. Fajnie pracuje na spławiczku, na zestawie, tylko weźcie to. Podciągnijcie. Do siebie, do siebie, do siebie i na bieg. No wyciągaj tą dzidę. Dobra, mam. No i da się karpia złowić na ziemniaka, nie? No to może jest jakaś większa ryba? Dobra, słuchajcie, wróciłem teraz na, powiedzmy, już końcówkę nagrywania na małże. Do tego rzuciłem spodzika. Zobaczymy, jak na te 10 minut myślę, że postoję. Rzuciłem taką zanętę z kukurydzą w bazie małże, kukurydza, pieprz małże, 14 i co ja tam mam? Jakiś dziwny traktor. To jest chyba wiśniowy, to tak nie powinno być. Dobra, taki spod dziwny poleciał do wodnej, jak już będzie. Tutaj mam te małe, dalej tą porzeczkę i ta porzeczka dała kolejnego golca. Także ten zestaw sypie. I na spławik też miałem do tego ziemniaka takiego, widzicie, karpia, prawie 4 kg. Także da się coś połowić z powikiem. Zobaczymy, czy ta moja zanęta tu nie popsuje teraz opłowienia. Ale no co, coś tu bierze, no. Coś tu bierze, da się coś tu połowić. Przydałby się jakiś zestaw na gruncie, też taki
z klasycznym włosem jeszcze pod test, bo nie wszyscy macie pop-up możliwość używać, nie? Tylko teraz jako przynętę. Może małże. Na obu zestawach bym, a może nawet na 3. Zmienię chyba ten spławik za chwilę na małże pieprz pelet i zobaczymy, czy coś będzie wychodziło na klasycznym włosie. O, golec. Nie wiem, czy widzicie. Już chyba tak. Założyłem 3. zestaw. Bez klipsa w ogóle rzuciłem, ale to poleciało właśnie gdzieś w tej okolicy. O, był chwilę temu taki rzut właśnie na te 8 metrów powiedzmy. I na tym zestawie jest to, co próbowałem prędzej używać na... O, Zatorski. Próbowałem używać na spowiku. Ten pieprz małże. Pieprz małże pelet, tak? Czyli dokładnie to. Nie to, co teraz widzicie, bo tu musiałem przełączyć na pelet. Ten pieprz małże. I na to wpadł golec. No to ciekawe. Ciekawa ciekawostka. Może teraz ja dopiero odkryłem, na co się powinno łowić. Cały Mati. Jeszcze teraz ma odjazd. To nie będzie gigant, ale też nie będzie mała ryba. Ja tu tak z ciekawości założyłem chyba przypon 21, bo mówię założę, to przynajmniej będą brania. No i jak się okazuje, jak zwykle, nie? Założyć mniejszy przypon to są brania. Nawet w dzień założycie coś większego. To bywa różnie. Zwłaszcza na miedzianym. Nieraz 27 przypony nie dają mi wcale. 18-21 dam, to biorą, ale jak wpadnie co jakiś czas jakiś taki karp jak ten, to się człowiek męczy. Ale ten będzie karpiszon. Niby pospolity, ale piękny. Piękna sztuka idzie. No chodź, nie walcz. Nie mamy czasu, bo się godzina skończyła. Nie walcz, bo nie wolno. Z 15 ma. 18,7. No, to konkretnie wam powiem. Konkretnie. I zestaw wygląda tak. Te czerwone blody robią chyba robotę, bo na tym środkowym zestawie na te blodasy właśnie też wpadają ryby ciekawsze niż na mudze aktualnie, wydaje mi się. Tu haczyka nie zmieniłem. I no w tym czasie zmieniłem tylko tutaj haczyk. Znaczy haczyk, tu zmieniłem przynętę, a tu wyciągam kolejną rybę. Dziwna sprawa. Okej, dobra. Żeby nie przedłużać, że byłem w kawiarni, był tam linek za 16 srebra, a linki łowiłem, nie? Słyszę jakieś branie. Ja oczywiście przekroczyłem ten mój czas, jak zwykle, który wykorzystuję, czyli godzinę, no ale trzeba było to sprawdzić. 290. Bez szału, ale na porządku masa tej karpi, czyli tak, na małże kukurydzę bierze mi bardzo dużo małych karpi, to widzieliście. Później zmiana na porzeczkę, mniej ryb, ale więcej ładniejszych, ciekawszych. A już na końcu zmiana na pelet małże. Pelet małże dało takiego fajnego karpia pospolitego, dużego. I dało golce kolejne. Muszę zobaczyć, co tam bierze. Także dla każdego coś. I w sumie ta ryba to jeszcze chyba nie był efekt tego spoda dziwnego, którego użyłem. Możecie tu podejść w każdym razie sobie potestować, popatrzeć, a mi tu ryby masakrują zestawy. O. Wszystkie zestawy są już na tych peletach i daje to efekty. To jest kolejny mały amur. Ok, to ja kończę. Dzięki za obejrzenie. Powodzenia na rybkach i na razie.